To jest kanał Audio Magic, a dzisiaj przedstawię Wam urządzenie, które może zrobić naprawdę wiele, żeby nie powiedzieć, że wszystko, a mowa tutaj oczywiście o modelu R7 od firmy FiiO. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam oczywiście do prezentacji. Muszę tutaj przyznać, że za każdym razem, kiedy ktoś mi mówił, że w audio jest urządzenie typu all-in-one, to zawsze w myśli miałem coś pokroju Toppinga DX3 Pro. Czyli po prostu mamy porządny wzmacniacz, a także DAC-a, no i do tego jeszcze jakąś łączność bezprzewodową, chociażby Bluetooth. I muszę przyznać, że w tym przypadku FiiO R7 kompletnie zniszczył mój światopogląd, ponieważ to jest urządzenie, które ma naprawdę wszystko. Ale po kolei na początku powiemy sobie o tych wszystkich portach, jakie na urządzeniu się znajdują. Z przodu znajdziemy 3 gniazda, duży jack 6,3 mm, zbalansowane 4,4 mm, a także zbalansowany XLR. Jednak najlepsze zobrazowanie pojęcia all-in-one znajduje się na tyle urządzenia. Zaczynając od lewej strony, wyjście liniowe na RCA, a także wyjście liniowe zbalansowane na XLR. Dalej mamy gniazdo na kartę pamięci SD, port USB-C, port USB typu A, wejścia i wyjścia cyfrowe Toslink, koaksjalne, pełnowymiarowe gniazdo RJ45 nawet, przełącznik na prąd stały i przemienny, gniazdo dla zasilacza na prąd stały, włącznik zasilania, a także gniazdo dla kabla zasilającego do wbudowanego zasilacza na prąd przemienny. FiiO R7 został wyposażony w DAC-a ES9068AS, który oczywiście zapewnia bardzo wysoką rozdzielczość Waszych plików, a także bardzo niski poziom szumów. Dodatkowo mamy oczywiście muzykę, którą możemy odtwarzać. Są to formaty DSD256, PCM 384 kHz przy 32 bitach, a także, jeżeli kogoś to oczywiście interesuje, MQA. Jeżeli chodzi o samą moc wyjściową urządzenia, to mamy tutaj maksymalnie 1,3 W przy 32 ohmach na wyjściu niezbalansowanym 6,3 mm, a także 3,7 W przy 32 ohmach na wyjściu zbalansowanym XLR bądź 4,4 mm. SNR to 124 dB, a THD, czyli totalna dystorsja, 0,0005%. Takie dobre wyniki uzyskujemy, gdyż oczywiście w środku siedzi wzmacniacz THX AAA 788. Jeżeli chodzi o bebechy związane z samym użytkowaniem i systemem, to mamy tutaj oczywiście Snapdragona 660, 4 GB RAMu, a także 64 GB wbudowanej pamięci. Dodatkowo, jeżeli chodzi o łączność, mamy tutaj oczywiście Wi-Fi, a także Bluetooth. Wi-Fi tutaj działa na częstotliwości 2,4 GHz, a także 5 GHz i obsługuje oczywiście także takie rzeczy jak AirPlay czy chociażby Roon. Jeżeli chodzi o Bluetooth, to obsługiwane kodeki to są AAC, SBC, aptX, ale także aptX HD, LDAC i LHDC. Nie możemy także zapominać oczywiście o fakcie, że całe urządzenie stoi na Androidzie. Wracając do przodu urządzenia, FiiO R7 posiada duży 5-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 720p, który zapewnia wygodne i intuicyjne korzystanie z urządzenia. Obok niego znajdują się dwa pokrętła, jedno do regulacji dźwięku, ale także służy jako przycisk i drugie do zmiany wyjść w urządzeniu, gdyż możemy wybierać między odsłuchem jednocześnie na wyjściu słuchawkowym i wyjściach z tyłu, wtedy chociażby Wasza muzyka będzie grać jednocześnie na słuchawkach i kolumnach, tryb ekskluzywny dla wyjść słuchawkowych, tryb ekskluzywny dla wyjść z tyłu, a także lineout, który wypuszcza sygnał z urządzenia, który jest przekręcony na 100% głośności i nie da się go w żaden sposób kontrolować z poziomu urządzenia, dlatego miejcie to na uwadze i też oczywiście za każdym razem, kiedy wchodzicie w ten tryb, to FiiO R7 Was o tym powiadamia. Teraz przechodząc do obsługi samego urządzenia, użytkownicy, którzy na co dzień używają telefonów z Androidem, nie będą mieli zbytnio tutaj problemu, żeby obsługiwać właśnie FiiO R7, ponieważ w gruncie rzeczy jest to bardzo duży telefon pod względem właśnie takich funkcjonalności. Nawet posiadamy dodatkowe przyciski nawigacyjne, które oczywiście te nawigacje po naszym systemie ułatwią. Z racji, że jest to Android, to także urządzenie pozwala na instalowanie wszelkich aplikacji z Play Store'a, nie tylko tych stricte muzycznych. A jeżeli już mowa o muzycznych, to oczywiście na urządzeniu zainstalowana domyślnie jest aplikacja FiiO Music, znana już przez fanów DAP-ów FiiO bardzo dobrze i znajdziemy w niej oczywiście takie rzeczy jak chociażby Equalizer. Jeżeli za to FiiO Music Wam nie przypada do gustu, to nie ma żadnego problemu, ponieważ możecie sobie zawsze pobrać inną z Play Store'a. Dodatkowo urządzenie oferuje specjalne tryby przystosowane do danych zastosowań, wybór specyficznych wejść czy chociażby tryb Pure Music, który kompletnie odcina funkcjonalność Androida i zostawia nas jedynie z naszą muzyką.
FiiO R7 to przenośny, a raczej transportowalny odtwarzacz muzyki i jak możecie zauważyć, chociażby w pudełku, oprócz oczywiście standardowych kabli zasilających, możecie znaleźć sobie takie dwie gumowe podkładki, dzięki którym możecie sobie ułożyć urządzenie, gdzie tylko Wam potrzeba, czy jest to oczywiście biurko, czy jest to miejsce w salonie przy telewizorze. Jak najbardziej to jest na tyle małe urządzenie, jak na to, co potrafi, że może się ono tak naprawdę wpasować w każde możliwe środowisko. Łączy ono w sobie wysoką jakość dźwięku, zaawansowane funkcje oraz wygodę użytkowania. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów oraz precyzyjnemu wykonaniu, odtwarzacz ten z pewnością spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających słuchaczy i przede wszystkim uderza on w pewną niszę, która wydaje mi się, że do tej pory nie była aż tak bardzo usatysfakcjonowana. Dlatego też, jeżeli jesteście zainteresowani kupnem FiiO R7, czy właśnie jako rzecz, która będzie streamowała Waszą muzykę w salonie, czy może bardziej jako DACAM do komputera, czy też może po prostu potrzebujecie urządzenia, które będzie w stanie odtwarzać Waszą muzykę, w ogóle nie będąc podpiętym do jakiegokolwiek internetu, czy też po prostu żadnych źródeł innych niż sama pamięć wbudowana, bądź karta pamięci, to jak najbardziej FiiO R7 tutaj polecam i oczywiście możecie zakupić FiiO R7 na naszej stronie Audiomagic, ale także możecie odsłuchać model FiiO R7 na złotej 70 w naszym sklepie, do którego też bardzo serdecznie zapraszam. Tymczasem ja się z Wami żegnam i widzimy się przy okazji kolejnych prezentacji już za tydzień. Trzymajcie się i na razie.